Cześć, tu Valencianistas z Państwa 106. Czy martwe państwo plus martwe państwo da nam żywy serwer do gry? Chciałbym odpowiedzieć Wam, że tak. I o ile na samym początku naprawdę państwo odżyło, bo pojawiła się ciekawość i nowi ludzie, tak teraz, po kilku miesiącach wspólnej gry, jest gorzej niż kiedy państwa 131 oraz 106 były osobnymi bytami. Wystarczy powiedzieć, że w stolicy brało udział około 80 graczy i to wliczając konta farmy, a główne ataki na centrum były inicjowane właśnie z kont alternatywnych. Ktoś mógłby powiedzieć, że to świetnie, bardzo łatwe punkty i jeszcze łatwiejsze zwycięstwo, 4 godziny i do domu. Ale przecież nie o to chodzi w tej grze, żeby przyjść, wziąć swoje i wrócić do domu. Poświęcamy swój czas, pieniądze, żeby się dobrze bawić. A walka w stolicy polegająca na tym, że siłą wyrzucamy rywali z wież, żeby ci zaczęli interesować się walką o środek, nie ma nic wspólnego z dobrą zabawą. Przy okazji dobrej zabawy, pamiętaj, że do 31 października App Gallery Polska prowadzi kampanię, w której do wygrania są m.in. zegarki, telefony, tablety czy laptopy. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś, zrób to czym prędzej, zanim ktoś inny cię uprzedzi. Z biegiem czasu, widząc stagnację w stolicy, z sobotniej drzemki zaczęły budzić się sojusze zajmujące odleglejsze miejsca pod względem battle power w państwie. Miło było widzieć jakąś odmianę i inne nazwy sojuszów niż naszą akademię czy inne powiązane z nami sojusze, które próbowały szturmować wieżę czy stolicę. Niemniej jednak po ponad 3 godzinach gry byliśmy w posiadaniu stolicy przez 3 godziny. Aby nie marnować czasu naszych graczy, postanowiliśmy poćwiczyć timing naszych rajdów. Te ćwiczenia przydadzą się zwłaszcza przed zbliżającym się nowym sezonem Reservoir Raid The Summit, gdzie nie będziemy mogli liczyć na taryfę ulgową, urodziny Lemafę, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, lub że ktoś po prostu zignoruje ten event. Rozmawiałem z kilkoma graczami z dawnego 106. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że obydwa państwa źle trafiły. 131 było państwem wojowników, lubowało się w wojnach, zawsze aktywnie udzielało się w eventach państwowych. Stare 106 było nastawione na eventy indywidualne, ze znikomą aktywnością w czasie State vs State lub Capital Clash. Dlatego od samego początku nie możemy się dogadać. Jedni oskarżają drugich o zawłaszczenie stolicy tylko dla siebie, drudzy pierwszych o zawłaszczenie tablicy liderów w Golgoroth Mall. I tak koło się zamyka. A więc my dziś stolicę, wy jutro Golgoroth Mall. I nikt nie chce ustąpić ani o centymetr. Co przyniesie nam czas? Czy uda się zakopać topór wojenny, licząc na przyszłość 106 w jaskrawych barwach? Liczę, że nam się uda. Tymczasem do usłyszenia.